Czy wiedzieliście, że w Star Wars The Old Republic możemy spotkać rasę, która kiedyś władała niemal całą galaktyką? Ja jestem Vanguard SW Tor Polska i dzisiaj zabiorę Was na planetę Lechon oraz opowiem Wam o rasie Rakatan. Rasa ta to przedstawiciele humanoidalnych istot, które wynalazły wczesny hipernapęd, stworzyły ogromne państwo zwane przez nich samych nieskończonym imperium oraz są odpowiedzialni za terraformowanie niektórych światów samej galaktyki oraz masowe zniewolenie wielu ras. W samej grze natrafiamy na nich podczas wykonywania wątków głównych naszych postaci. Pierwszym przedstawicielem rasy jest niejaki Uwięziony, który znajduje się na Tatooine. Został on odkryty przez zespoły archeologiczne korporacji Czerka, które następnie zostały przez niego zainfekowane za pomocą starożytnej nanotechnologii. Stworzyło to zagrożenie dla lokalnych miejscowości i społeczności. Wtedy też nasze postacie ruszyły na poszukiwanie źródła tej zarazy, gdzie pierwszy raz dowiadujemy się o starożytnej, upadłej cywilizacji. W pewnym momencie konfliktu między Republiką oraz Imperium Sithów naszą uwagę skupi planeta więzienie Belsavis. Podczas jednej z głównych misji na tej planecie Inkwizytor Sithów spotyka naczelnika więzienia, którym jest Gorsha. Rakatanin, który chciał odzyskać połączenie z mocą przy użyciu matczynej maszyny, rakatańskiego urządzenia, które miało owy proces wesprzeć. Następnie możemy spotkać także Lunu, który wesprze zakon Jedi podczas poszukiwań jednego z dzieci Imperatora Sithów. Jednak dalsze działania wojenne obu stron powodują zerwanie blokad bezpieczeństwa w starożytnym kompleksie więziennym o nazwie Wieczny Skarbiec. W grze jest to znana powszechnie operacja Eternity Vault, bardzo często grana. Po dojściu do ostatniego bossa czeka nas walka z Soą, rakatańskim warlordem. Pozwolicie, że zacytuję jego słowa, którymi wita nas na początku starcia. Nadchodzą, maszerując, wierząc, że są równi armii starożytnych, która mnie skuła. Ale ja nie jestem z ich czasów. Ich przodkowie nazywali mnie Soa, gniewem i potęgą, i znali strach. Porządziłem 1000 światów, a Korriban był moją koroną. Korriban był moją kolebką i moim poligonem doświadczalnym. Czekałem 20 000 lat, ale nie będę czekał dłużej. Wspomagając się źródłami możemy stwierdzić, że za jego zniewoleniem stał sam król Adas i zostało to okupione ogromnymi stratami. Tymi akcentami możemy zakończyć część filmu, gdzie ową rasę możemy spotkać poza ich ojczystą planetą. Prolog dodatku Shadow of Revan zabiera nas jednak na Flashpoint Legacy of Rakata, gdzie naszym zadaniem jest odszukanie zdrajców Republiki oraz Imperium Sithów, którzy w tajemnicy są członkami zakonu Revana i przygotowują tworzenie nieskończonej armii. Sama planeta jest tropikalnym rajem oferującym nam wyspy, niezwykle przyjemny klimat oraz cudowne krajobrazy. Przemierzając kolejne części mapy tego Flashpointa przyjdzie nam obserwować pozostałości dawnej bitwy o Gwiezdną Kuźnię, która rozegrała się tam wiele lat temu. Wśród wraków i pozostałości sprzętu wojskowego natrafimy na prymitywne pozostałości samych Rakatan, którzy desperacko próbują odzyskać minioną chwałę. Niestety są oni nastawieni do nas agresywnie. Małe grupki wojowników są wspierane przez kapłanów mistyków wraz z oswojonymi bestiami. Są bardzo zdeterminowani i desperacko chwytają się każdego sposobu, by na ojczystej planecie przywrócić swoją dawną potęgę. Ich wioski są chaotyczne, zbudowane ze wszystkiego, co znaleźli pod ręką. Te prymitywne chatki w cieniu ogromnych monumentów pokazują nam prawdziwy upadek tej cywilizacji, a w czasie drogi do ostatniego bossa będziemy przemierzać korytarze pełne antycznej technologii Rakatan. Podsumowując, Rakatanie w Star Wars The Old Republic to niedobitki potężnej rasy, która zmieniła bieg galaktyki. Dla osób, które grały w KOTORa, to bardzo miły akcent, a zwłaszcza możliwość ponownego odwiedzenia planety Lechon. Na ten moment twórcy pozostawili ową rasę, ale kto wie, może powrócą do niej i zobaczymy kolejny wątek i powiązania z Rakatanami. To był Vanguard. Niech moc będzie z Wami i do zobaczenia w Star Wars The Old Republic.